Chcemy Wam zaproponować temat, który dla wielu rolników jest nie tylko ekonomiczny, ale i praktyczny. Wybór materiałów do owijania balotów oraz siano-kiszonki. W obliczu rozmaitych opcji, które macie dostępne na rynku, decyzja ta może wydawać się skomplikowana. Jak nie przepłacić, a jednocześnie zachować wysoką jakość materiałów? To jest pytanie, na które postaramy Wam odpowiedzieć, analizując różne aspekty Waszego wyboru. Omówimy, który rodzaj siatki, sznurka bądź folii do siano-kiszonki najlepiej wybrać, biorąc pod uwagę specyfikę ich produkcji oraz preferencje. Nie zostawimy również bez odpowiedzi dylematu, który bardzo często stawiają przed sobą użytkownicy. Wybór między droższymi a tańszymi produktami. Jakie są za i przeciw obu opcji? Czy wyższa cena równa się zawsze lepsza jakość? Oglądając dalej, dowiesz się nie tylko, jak dokonać najlepszego wyboru oraz dowiesz się, jak połączyć Wasze wymagania z ograniczeniami budżetowymi, nie tracąc przy tym na jakości produktu. Zapraszamy do dalszej części naszego vloga, gdzie każdy produkt zostanie omówiony, byś mógł podejmować świadomą decyzję, która przełoży się na jakość produktu i efektowną pracę w Twoim gospodarstwie. Przechodząc do dalszej części naszego poradnika, skupimy się na dokładnym omówieniu dostępnych na rynku produktów, przeznaczonych do owijania bel oraz siano-kiszonki. Znajomość szczegółów dotyczących siatki rolniczej, folii do siano-kiszonki oraz sznurka do balotów jest kluczowa dla każdego, kto chce efektywnie oraz skutecznie zarządzać swoim gospodarstwem. Zaczynając od siatki rolniczej, przez folię do siano-kiszonki, aż po sznurek do balotów. Każdy z tych produktów ma swoje zalety i potencjalne zastosowanie. Omówimy kluczowe aspekty takie jak wytrzymałość, elastyczność, odporność na warunki atmosferyczne oraz koszty związane z ich zakupem i użytkowaniem. Celem tej części naszego vloga jest dostarczenie Tobie najważniejszej wiedzy, która pozwoli na świadome i przemyślane podejmowanie decyzji zakupowych, mających na celu optymalizację procesów w gospodarstwie przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad budżetem. W takim razie, jaka siatka do bel? Omawiając siatki rolnicze, nie możemy pominąć ich podstawowych właściwości, które są kluczowe przy wyborze odpowiedniego produktu do owijania balotów oraz siano-kiszonki. Siatka rolnicza, która stanowi jedne z bardziej popularnych rozwiązań, dostępna jest w różnorodnych rozmiarach i specyfikacjach, co pozwala na dobranie indywidualnych preferencji użytkownika oraz rodzaju prasy. Przyjrzyjmy się bliżej szerokości, długości, wytrzymałości oraz wpływowi tych elementów na efektywność pracy. Szerokość siatki. Siatki rolnicze oferowane są w kilku standardowych szerokościach: 123 cm, 125 cm oraz 130 cm. Ta różnorodność pozwala na dobranie siatki do specyficznych wymagań, w których każda może mieć nieco inny system rozprowadzania siatki. Chociaż standardem w Polsce jest szerokość 123 cm, siatki o szerokości 125 i 130 cm również znajdują swoje zastosowanie, szczególnie gdy potrzebujemy gęściej nawiniętej siatki na rolce. Należy jednak pamiętać, że wybór szerszej siatki może wiązać się z ryzykiem nierównomiernego owijania siatki na beli, co może wynikać z konstrukcji układu rozprowadzającego siatkę na beli. Może to doprowadzić do problemów takich jak plątanie się siatki, jej zrywanie bądź podwijanie na bokach beli. Pod względem długości siatki rolnicze dostępne są w długościach od 2000 m do 4600 m. Długość siatki ma bezpośredni wpływ na ilość materiału dostępnego do użycia, co jest kluczowe w planowaniu prac związanych z owijaniem. Dłuższe siatki, które oferują większą ilość metrów na rolce, mogą znacząco zredukować czas potrzebny na wymianę rolki, a także zminimalizować ilość odpadów. Jest to szczególnie ważne w celu zwiększenia efektywności pracy i obniżenia kosztów operacyjnych. Minusem siatki o zwiększonej długości, takie jak 4600 metrów, jest fakt, że taka rolka siatki jest zdecydowanie cięższa, co może powodować trudności dla operatora w trakcie jej wymiany. Wytrzymałość siatki na zrywanie jest jednym z najważniejszych parametrów, który należy wziąć pod uwagę przy jej wyborze. Standardowe siatki powinny charakteryzować się wytrzymałością na zrywanie na poziomie około 250 kg. Natomiast siatki premium dostępne na rynku, oferowane przez niektórych producentów, takich jak Cotesi, zapewniają wytrzymałość na poziomie co najmniej 270-275 kg, co sprawdza się przy większych balotach i szczególnie balotach, które są bardziej zbite. Naszym zdaniem należy unikać tanich siatek o wytrzymałości poniżej 200 kg, ponieważ mogą one nie zapewnić Wam wystarczającej ochrony i wytrzymałości, co w praktyce
oznacza ryzyko jej zerwania. Jaka folia do siano-kiszonki? Przechowywanie siano-kiszonki w balotach to metoda, która cieszy się niesłabnącą popularnością wśród rolników. Kluczowym elementem tego procesu jest wybór odpowiedniej folii, która zapewni nie tylko trwałość przechowywanej paszy, ale także jej jakość przez bardzo długi czas. Na naszym rynku znajdziemy bardzo bogaty wybór folii do owijania balotów, różniących się między sobą nie tylko wymiarami oraz kolorami, ale także grubością, długością i ilością warstw. Aby nie dać się zwieść chwytom marketingowym i dokonać wyboru najlepiej służącego naszym potrzebom, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów. Masa rolki folii jest jednym z kluczowych wyznaczników, na podstawie którego można oszacować zgodność deklarowanej przez producenta grubości folii z rzeczywistością. Dla folii o grubości 25 mikronów i szerokości 500 mm oczekiwana masa to około 22 kg. Natomiast dla folii o szerokości 750 mm około 29 kg. To bardzo prosty, ale efektywny sposób na weryfikację. Przykładową folią, która spełnia te warunki, to biała folia do siano-kiszonki Power Stretch. Na naszym rynku dominują folie trzywarstwowe, choć dostępne oczywiście są także warianty pięciowarstwowe, charakteryzujące się zdecydowanie wyższą jakością. Ważne jest, aby na opakowaniu folii znajdowała się jasna deklaracja o ilości warstw, co ułatwia ominięcie produktów z mylącymi oznaczeniami. Klej P i B. Zawartość kleju P i B w folii to gwarancja prawidłowego sklejania poszczególnych warstw, co zapewnia szczelne zamknięcie, owinięcie balotu. Folie, które zawierają ten klej, powinny być lepkie w dotyku, bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, co stanowi dobry wskaźnik ich jakości. Tanie alternatywy dostępne na rynku bardzo często nie posiadają tej substancji, co może negatywnie wpłynąć na trwałość i szczelność owinięcia balotu. Wybierając kolor folii, preferowane są głównie jasne barwy, taka jak biała lub jasnozielona, które lepiej odbijają promienie słoneczne. Ma to wpływ na proces fermentacji oraz dalsze przechowywanie siano-kiszonki. Dostępne na rynku folie bezbarwne, choć dużo tańsze, nie spełniają oczekiwań jakościowych stawianych foliom rolniczym i mogą prowadzić do uszkodzeń pod wpływem warunków atmosferycznych. Folie ciemnozielone i czarne, również dostępne na rynku, bardzo często stosowane są w późniejszych pokosach do przyspieszenia procesu fermentacji, która zachodzi wewnątrz balotów. Kolorem folii możemy mieć wpływ na sam proces fermentacji. Zazwyczaj stosuje się białe folie lub jasnozielone na pierwszy pokos, jasnozielone bądź zielone na drugi pokos, a czarne lub ciemnozielone na trzeci pokos. Sznurek rolniczy, choć może w ostatnich latach nieco zapomniany, nadal cieszy się uznaniem dla bardzo wielu rolników. Różni się on znacznie w zależności od użytego materiału, grubości, wytrzymałości, a także, co jest równie ważne, od gęstości liniowej, która znana jest jako parametr TEX. Zrozumienie tych różnic oraz świadomy wybór odpowiedniego sznurka może znacząco wpłynąć na proces optymalizacji pracy oraz jakość końcowego produktu. Parametr TEX to jednostka gęstości liniowej, która znajduje zastosowanie nie tylko we włókiennictwie, ale także w rolnictwie, szczególnie kiedy potrzebujemy określić właściwość sznurka. Parametr ten określa, ile metrów sznurka przypada na 1 kg jego masy. Dzięki tej wiedzy można łatwo ocenić grubość sznurka, który nas interesuje. Na przykład oznaczenie 2500 TEX sugeruje, że 1 kg tego sznurka ma długość około 400 metrów. Jest to kluczowe dla rolników, którzy chcą maksymalizować efektywność swojej pracy, redukując przy tym koszty i ilości odpadów. Przy wyborze sznurka rolniczego należy zwrócić uwagę nie tylko na parametr TEX, ale także na inne właściwości, takie jak wytrzymałość na rozciąganie, odporność na czynniki atmosferyczne czy elastyczność. Te cechy przekładają się bezpośrednio na łatwość użycia oraz trwałość i bezpieczeństwo zabezpieczonych tym sznurkiem balotów. Dobry sznurek rolniczy powinien być wytrzymały, ale jednocześnie elastyczny, aby nie uszkodzić owijanego materiału. Powinien także wykazywać się odpornością na promieniowanie ultrafioletowe, wilgotność oraz zmiany temperatur, co zapewni długotrwałą ochronę przechowywanej paszy przed warunkami atmosferycznymi. W takim razie siatka rolnicza czy sznurek? Decyzja między użyciem siatki rolniczej a sznurkiem
do owijania balotów często sprowadza się do analizy kosztów, ale także do rozważenia zalet i wad każdej z tych metod. Choć cena bardzo często może być decydującym czynnikiem decyzyjnym, warto pamiętać, że nie powinna być ona jedynym kryterium wyboru. Rozumiejąc, jak siatka rolnicza czy sznurek wpływają na owinięcie balotów, może pomóc Wam w podjęciu bardziej świadomej decyzji. Owijanie balotów siatką rolniczą to metoda w rolnictwie, która zyskała mocno na popularności ze względu na swoje liczne zalety. Przede wszystkim jest to rozwiązanie znacznie przyspieszające proces owijania, co jest kluczowe podczas pracy z dużą ilością balotów. Wykorzystanie siatki nie tylko oszczędza czas, ale zwiększa efektywność pracy, co jest szczególnie ważne w sezonach o wysokiej intensywności prac polowych. Jednym z głównych atutów siatki jest jej zdolność do eliminowania ryzyka dostania się fragmentów sznurka między warstwy folii, co może w efekcie prowadzić do niepożądanej wentylacji i utraty jakości kiszonki. Fragmenty sznurka mogą stanowić także potencjalne zagrożenie, jeżeli zostaną przypadkowo zjedzone przez zwierzęta. Z drugiej strony sznurek rolniczy jest rozwiązaniem tradycyjnym, bardzo dobrze znanym i stosowanym od wielu lat. Jego główną zaletą jest dużo niższy koszt początkowy w porównaniu do siatki rolniczej. Sznurek może okazać się wystarczający w przypadku, kiedy mamy do owinięcia mniejszą ilość balotów, gdzie czynnik czasu nie odgrywa aż tak krytycznej roli. Niemniej jednak należy mieć na uwadze potencjalne ryzyko z użyciem sznurka, takich jak ryzyko pęknięcia sznurka i konieczności wiązania popękanych balotów, co może wpłynąć na opóźnienia pracy i potencjalne straty. Wybór między siatką a sznurkiem zależy od wielu czynników, w tym od skali produkcji, dostępnych zasobów finansowych oraz priorytetów takich jak szybkość i bezpieczeństwo przechowywanej paszy. O ile siatka rolnicza oferuje szybkość, efektywność i bezpieczeństwo, o tyle sznurek może być preferowany ze względu na niższe koszty początkowe. Warto dokładnie rozważyć obie opcje, mając na uwadze przede wszystkim specyfikę własnego gospodarstwa oraz długoterminowe korzyści płynące z metody owijania balotów.